Armię Świata Defense 24. Jeżeli podoba się Państwu seria Armie Świata, zachęcamy do komentowania, lajkowania i subskrybowania naszego kanału. A w dzisiejszym odcinku Armii Świata przyjrzymy się kolejnemu elementowi Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a dokładnie jej siłom powietrznym. Siły te są elementem stworzonego w 2015 roku szerszego rodzaju sił zbrojnych o nazwie Siły Powietrzno-Kosmiczne Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Służy w nich łącznie 165 tysięcy ludzi i w ich skład wchodzą także wojska kosmiczne, które omówimy w osobnym odcinku. Siły powietrzne Rosji mają dzisiaj kluczowe znaczenie dla możliwości prowadzenia wojny przez to państwo, szczególnie biorąc pod uwagę jego rozmiary i szczupłość sił zbrojnych w porównaniu z długością granic. Znaczenie to jest tym większe, że zgodnie z postsowiecką doktryną nadal pokutującą w Rosji, w skład sił powietrznych wchodzą dzisiaj wszystkie załogowe statki powietrzne poza tymi podporządkowanymi marynarce wojennej. Oznacza to, że rosyjskie wojska lądowe nie dysponują dzisiaj własnymi śmigłowcami i w tym względzie muszą współpracować z jednostkami noszącymi miano armijnych, ale podporządkowanymi siłom powietrznym. Ta charakterystyczna cecha rosyjskich sił zbrojnych odbiła się bardzo negatywnie na ich skuteczności w czasie agresji na Ukrainę w 2022 roku. Wtedy to właśnie narzekano m.in. na złą koordynację między armią a siłami powietrznymi. Po doświadczeniach tych ma się to zmienić i część jednostek, w tym większość śmigłowcowych, prawdopodobnie trafi do wojsk lądowych. Póki co jednak wszystkie te siły są zaliczane do sił powietrznych. Rosyjskie siły powietrzne, poza nielicznymi wyjątkami, są rozdzielone pomiędzy 4 okręgi wojskowe i 5. obwód tzw. strategicznego wspólnego dowództwa floty północnej. Pod zachodni okręg wojskowy podlega 6. Armia Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej z dowództwem w Petersburgu. Jej najważniejszą jednostką jest 105. Gwardyjska Mieszana Dywizja Lotnictwa z 3 pułkami myśliwskimi. Jeden z nich posiada 2 eskadry myśliwców Su-35S, drugi eskadrę Su-35S i eskadrę MiG-31, a trzeci 2 eskadry samolotów wielozadaniowych Su-30. Do tego dochodzi pułk lotnictwa z 2 eskadrami bombowców frontowych Su-34 i eskadra rozpoznawcza ze starszymi Su-24MR. W ramach zachodniego okręgu wojskowego znajdują się także siły bazujące w obwodzie kaliningradzkim. Są to 689 Gwardyjski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego z 2 eskadrami myśliwców Su-27 i 4. Samodzielny Morski Pułk Lotnictwa Uderzeniowego z 1 eskadrą Su-24M i 1 Su-30. Warto tutaj dodać, że etatowo pułk rosyjskiego lotnictwa powinien liczyć 24 samoloty i być podzielony na 2 eskadry po 12 maszyn. Pod zachodni okręg wojskowy podlegało więc łącznie 13 eskadr odrzutowców bojowych z łącznie ponad 150 samolotami. Statki powietrzne 6. Armii Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej uzupełniają jednostki śmigłowcowe, 15. Brygada Lotnictwa Armijnego oraz 2 samodzielne pułki śmigłowcowe. Wszystkie te jednostki posiadają zarówno śmigłowce bojowe, jak i transportowe, przy czym w brygadzie znajdują się także ciężkie śmigłowce transportowe Mi-26. Pod 6. Armię podlegają też 3 dywizje obrony powietrznej, 2., 32. i 44. Pierwsza z nich to elitarna jednostka z 5 pułkami uzbrojonymi w systemy średniego zasięgu S-400 i służącymi do ich obrony systemami średniego zasięgu Buk i krótkiego Pancyr. Natomiast 32. i 44. dywizja posiadają po 2 pułki. Stojąca w centrum Rosji 32. dywizja wykorzystuje starsze systemy S-300, a 44. rozmieszczona jest w obwodzie kaliningradzkim i podobnie jak elitarna druga posiada systemy S-400, Buk i Pancyr. Łącznie pod 6. Armią Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej podlega więc 7 pułków z systemami średniego zasięgu S-400 i 2 z S-300. Pod południowy okręg wojskowy podlega 4. Armia Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej z dowództwem w Rostowie nad Donem. Posiada ona 3 dywizje lotnicze,
Pierwsza, mieszana dywizja, posiada 4 pułki, 3 trzeci gwardyjski z 3 eskadrami Su-27, a także pułk z 2 eskadrami Su-30, pułk bombowy z aż 3 eskadrami Su-34 i 1 pułk lotnictwa pola walki z 2 eskadrami Su-25. 4. dywizja mieszana posiada 2 pułki, 1 z 2 eskadrami Su-25 i 1 z 2 eskadrami Su-24. Z kolei 27. dywizja mieszana posiada pułk z 2 eskadrami Su-27, pułk z 2 eskadrami Su-25 oraz pułk śmigłowcowy. Bezpośrednio pod 4. armię podlega także samodzielny pułk lotniczy z lekkimi i średnimi samolotami transportowymi, w tym An-26, An-12, Tu-134 i L-410. Swego rodzaju ciekawostkę stanowi podległa 4. armii 3624 baza lotnicza w Erebuni w Armenii. Stacjonuje w niej rosyjska eskadra bojowa wyposażona w MiG-29 w starej, czysto myśliwskiej wersji, a także mieszana eskadra śmigłowcowa z Mi-8 i Mi-24. Ciekawostką są tu właśnie wspomniane MiG-29, których eskadra jest ostatnią typowo bojową wykorzystywaną przez siły powietrzne Federacji Rosyjskiej. Łącznie 4. armia miała więc na początku ubiegłego roku 4 eskadry Su-27, 6 Su-25, 2 Su-24, 3 Su-34, 2 Su-30 i 1 MiG-29. W rejonie odpowiedzialności obwodu południowego znajdują się też 2 eskadry marynarki wojennej, jedna na Su-24 i jedna na Su-30. Eskadry te bazowały w bazie Saki na Krymie, który, jak wiadomo, w ubiegłym roku stał się obiektem skutecznego ataku ukraińskich wojsk specjalnych. Komponent lotnictwa armijnego w 4. armii jest podobny jak w Armii 6 i stanowią go Brygada Lotnictwa Armijnego i 2 samodzielne pułki śmigłowców. Komponent obrony powietrznej 4. armii stanowią 2 dywizje. 51. z 3 pułkami z systemami S-300, S-350 i S-400 i 2 pułkami radiotechnicznymi, a także stacjonująca na Krymie 31. dywizja z 2 pułkami w Sewastopolu i Feodozji oraz z 1 pułkiem radiotechnicznym w Sewastopolu. Oprócz tego pod 4. armię podlegają także samodzielna baza w Primorskie w Abchazji z systemami S-300 i S-400, pułk rakietowy w Gyumri w Armenii z S-300W4 i systemami Buk oraz Centrum Wsparcia w Rostowie nad Donem. Pod rozległy centralny okręg wojskowy podlega 14. armia z 1 dywizją lotniczą, w skład której wchodzą 2 pułki myśliwców przechwytujących MiG-31 po 2 eskadry. Siły te uzupełnia pułk bombowy z 2 pułkami Su-34 i 1 Su-24, a także baza Kant w Kirgistanie, w której stacjonuje pojedyncza eskadra Su-25. Łącznie pod 14. armię podlegają więc 4 eskadry MiG-ów 31, 2 Su-34, 1 Su-24 i 1 Su-25. Do tego dochodzi Brygada Lotnictwa Armijnego i 1 samodzielny pułk śmigłowcowy, a także 2 dywizje obrony powietrznej, 1 z 4 i 1 z 3 pułkami na systemach S-300 i S-400 oraz Brygada Obrony Powietrznej z systemami S-300W4. Pod wschodni okręg wojskowy podlega 11. armia z 1 303. dywizją samolotów bojowych. Posiada ona pułk myśliwski z 2 eskadrami Su-35S, pułk myśliwski z 1 eskadrą MiG-ów 31 i 1 Su-35S, pułk samolotów wielozadaniowych z 2 eskadrami Su-30, pułk bombowców z 2 eskadrami Su-34, pułk lotnictwa pola walki z 2 eskadrami Su-25 i eskadrę rozpoznawczą na Su-24MR. Łącznie są więc tam 3 eskadry Su-35, 1 MiG-ów 31, 2 Su-30, 2 Su-34, 2 Su-25 i 1 Su-24. Do tego dochodzi 1 eskadra bojowa lotnictwa morskiego, wykorzystująca MiG-31. Lotnictwo śmigłowcowe na Dalekim Wschodzie stanowi Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych i 2 samodzielne pułki śmigłowcowe. Natomiast
Siły Obrony Powietrznej stanowią 4 dywizje z łącznie 1 brygadą oraz 7 pułkami na S-300 i S-400 osłanianymi przez systemy Buk i Pancyr. Ostatnia z 5 armii lotniczych to 45. Armia Powietrzna i Obrony Powietrznej przyporządkowana do strategicznego połączonego dowództwa floty północnej na północnym zachodzie kraju naprzeciwko Skandynawii. Jej jednostki lotnicze są formalnie podległe rosyjskiej marynarce wojennej. Niemniej stacjonuje tam pułk bombowców frontowych z 2 eskadrami Su-24, pułk MiG-31 i pułk lotnictwa mieszanego z samolotami transportowymi, a także samolotami morskimi Ił-38, Ił-20RT i Ił-22M. Do tego silny jest tam komponent lotnictwa morskiego z 2 eskadrami MiG-29K i 2 Suchojów Su-33, czyli z maszynami, które operują z lądu i czekają na świętego Grala w postaci lotniskowca Admirał Kuźniecow, pozostającego na wiecznym remoncie, albo na jego następcę. 45. Armia posiada też 2 dywizje obrony powietrznej z łącznie 5 pułkami rakietowymi i 2 radiotechnicznymi. Poza 5 armiami lotniczymi, bezpośrednio pod dowództwo sił powietrznych, podlega tzw. dowództwo lotnictwa transportowego. Nic tak nie łączy ludzi jak gry planszowe, a te można kupić w sklepie defense24.pl. Między innymi tą, mojego autorstwa, Orły i Rakiety. Zamów ją teraz, a otrzymasz egzemplarz z moim autografem, które dysponuje pułkami ciężkich samolotów transportowych, a także eskadrą samolotów dowodzenia i wczesnego ostrzegania oraz eskadrą samolotów tankowania powietrznego. Pod lotnictwo transportowe podlegają 2 dywizje. Pierwsza z nich, 12, rozmieszczona jest na terenie zachodniego okręgu wojskowego. Posiada ona 3 pułki transportowe, przy czym jeden wyposażony jest wyłącznie w superciężkie AN-124 Rusłan, jedna wyłącznie w ciężkie Iły-76 i samoloty tankowania powietrznego na ich bazie, czyli Iły-78, natomiast trzeci pułk posiada Iły-76 oraz lżejsze maszyny transportowe An-22, An-26 i An-12. Pod 12 dywizję podlega także jedyna w Rosji eskadra samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia Beriew A-50 i ich zmodernizowana wersja A-50U. Druga dywizja transportowa, 18, rozmieszczona jest na terenie południowego okręgu wojskowego i podlegają jej 3 pułki. Jeden wyłącznie na Iłach-76, jeden na Anach-22 i Iłach-76 i jeden na Anach-124 i Iłach-76. Bezpośrednio pod dowództwo sił powietrznych podlega też tzw. dowództwo lotnictwa dalekiego zasięgu. Ono także liczy sobie 2 dywizje, 22 i 326 z bombowcami strategicznymi. Każda z nich liczy 3 pułki. 22 dywizja stacjonowała w bazie Engels II w zachodnim okręgu wojskowych, który był jej główną bazą. Dysponuje ona pułkiem ciężkich bombowców Tu-160 i Tu-160M, będących swoistym asem w rękawie całych sił zbrojnych Rosji. Do tego dochodził tam pułk bombowców Tu-22M3 i pułk bombowców Tu-95MS. Z kolei 326 dywizja rozmieszczona jest na Dalekim Wschodzie, w bazach Ukrainka i Białaja. Jest ona nieco słabsza, ponieważ posiada 2 pułki Tu-95MS i 1 Tu-22M3. Silnym elementem rosyjskich sił powietrznych jest lotnictwo szkolne. W jego skład wchodzi 797 Pułk Lotniczy z 3 eskadrami samolotów dwumiejscowych wersji. Jedną na MiG-29, jedną na Su-27 i jedną na Su-25. Kolejny jest 968 Pułk Testowy i Instruktorski z 4 eskadrami. Po jednym na MiG-29, samolotach rodziny Su-27, bombowcach Su-24 i Su-34 i jeden na samolotach Su-25. Równolegle funkcjonuje też testowo-instruktorska 3958 baza lotnicza z eskadrą szkolną MiG-ów 31. Lotnictwo szkolne dopełnia 116 Centrum Szkolenia Bojowego w Astrachaniu z 2 eskadrami MiG-ów 29, w tym jedną wielozadaniowych MiG-ów 29 SMT. Oprócz tego
Na lotnisku w Kubince pod Moskwą znajdują się dwie eskadry pokazowe rosyjskiego lotnictwa, jedna z samolotami Su-30 i Su-35 i druga z MiG-ami 29 i jedynymi w siłach powietrznych Rosji MiG-ami 35. Lotnictwo szkolne i testowe, a także pokazowe dysponowało więc kolejnymi 12 eskadrami, w tym aż 5 opartymi na rodzinie MiG-29, który najwyraźniej został przesunięty do szkolenia. W szkolnym lotnictwie są także 2 eskadry na Su-25 i 3 oparte na rodzinie Su-27, a także 1 na MiG-ach 31. Łącznie szacuje się, że u progu napaści na Ukrainę rosyjskie siły powietrzne posiadały więc 65 eskadr taktycznych, w tym 12 szkolno-bojowych i testowych, plus 12 eskadr bombowców strategicznych, 7 eskadr odrzutowców marynarki wojennej, pułki i eskadry lotnictwa transportowego oraz jednostki śmigłowcowe i obrony powietrznej. Służyło w nich łącznie około 100 MiG-ów 29, około 90 myśliwców przechwytujących MiG-31, ponad 100 Su-27, 192 Su-25 i teoretycznie ponad 270 Su-24, z których jednak zabiegi modernizacyjne przeszło tylko około 150. Wszystkie wymienione teraz samoloty to maszyny stare, których Rosjanie nie poważyli się użyć przeciwko Ukrainie. Wyjątek stanowiły jedynie Su-25, dla których nie stworzono następcy, i Su-24, które jednak pojawiły się dopiero w późniejszym okresie wojny. Do walki rzucono głównie konstrukcje najnowsze, w tym Su-30, których w służbie było łącznie około 130, Su-35, których było około 100 i bombowce frontowe Su-34, których służyło około 130. W walkach miały wziąć udział także najnowsze rosyjskie myśliwce Su-57, jednak w służbie jest ich dzisiaj mniej niż 10 i dopiero pierwsza eskadra Su-27 być może jest obecnie przezbrajana w ten typ. W agresji na Ukrainę Rosjanie wykorzystują także uderzające przede wszystkim z zaplecza przy pomocy pocisków manewrujących bombowce strategiczne. Jeśli o nie chodzi, to Rosja ma dzisiaj w służbie 66 Tu-22M3, ponad 40 Tu-95 i 15 potężnych Tu-160 i ich zmodernizowanych wersji Tu-160M. Wśród śmigłowców bojowych w służbie było 12 miesięcy temu około 100 nowoczesnych Mi-28 i około 120 K-52, plus być może nawet około 330 śmigłowców rodziny Mi-24. Flotę transportową śmigłowców stanowiło niemal 800 uniwersalnych maszyn rodziny Mi-8 i 44 ciężkie Mi-26, chociaż istnieją też szacunki niższe, mówiące o 33 Mi-26 i tylko nieco ponad 300 maszynach rodziny Mi-8. Wszystko to dawało około 1100-1150 taktycznych samolotów bojowych, plus ponad 100 bombowców strategicznych oraz w najlepszym przypadku 550 śmigłowców bojowych i około 850 transportowych. Siły powietrzne Rosji mogły więc mieć nieco ponad 1200 samolotów bojowych, z czego około 850 można sklasyfikować jako stare i wymagające wymiany, a wyłączając z nich relatywnie cenne i mniej zużyte Su-25, Rosjanie i tak mają połowę swojej floty samolotów do wymiany. Wiek rosyjskich wiropłatów także jest zróżnicowany. Rosyjskie statki powietrzne bardzo często przekraczają, a w wielu przypadkach już dawno przekroczyły ustawowe 30 lat żywotności płatowców. I Rosjanie mogą ratować się co najwyżej wykorzystywaniem zmagazynowanych, niesprawnych samolotów, których mają nadal dużo, i dokonywać ich kanibalizacji. Niewiele za to może im pomóc produkcja nowych maszyn. W wojennym 2022 roku rosyjski przemysł zdołał oddać do służby zaledwie 27 fabrycznie nowych samolotów bojowych i nieliczne śmigłowce. To przy ponad 600 czy nawet ponad 800 samolotach
kwalifikujących się do wymiany jest kroplą w morzu potrzeb, a wygląda na to, że przy sankcjach w kolejnych latach może być tylko gorzej. O złym stanie rosyjskiego lotnictwa bojowego świadczy liczba posiadanych samolotów wczesnego ostrzegania i samolotów tankowania powietrznego w stosunku do liczby samolotów bojowych. Samolotów dowodzenia i wczesnego ostrzegania Rosjanie posiadają 15, plus około 50 różnych typów i klas samolotów rozpoznawczych. Jeżeli chodzi o maszyny tankowania powietrznego, w Rosji jest ich zaledwie 20. Tymczasem to właśnie maszyny tych klas stanowią multiplikatory zdolności nowoczesnych sił powietrznych na świecie. Kręgosłup lotnictwa transportowego u Rosjan stanowią ciężkie Iły-76, których jest około 120 i które nadal są produkowane. Do tego dochodzi kilkanaście wielkich Anów 124 i kilkanaście kolejnych, które czekają na remonty połączone z modernizacją. W służbie pozostają też 3 piękne, lecz starzejące się samoloty An-22 Anti. Element średnich samolotów transportowych tworzy 55 Anów-12, stanowiących rosyjski odpowiednik C-130 Herkules, 15 An-148, 115 lekkich An-26 i 31 Anów-72. Do tego dochodzą 53 lekkie czechosłowackie turbolety L-410 plus nieliczne samoloty innych typów. Także i tutaj na horyzoncie rysuje się jednak powoli regres, ponieważ wiele typów maszyn transportowych będzie musiało z czasem zostać wycofanych, a kandydatów na ich następców nie widać. Szczególnie, że największym producentem maszyn transportowych był w ZSRR ukraiński Antonow. Nieco lepiej jest z lotnictwem szkolnym, którym Rosjanie poza wymienionymi wyżej głównie starymi myśliwcami wykorzystują także około 120 nowoczesnych szkolnobojowych Jaków-130 i podobną liczbę starych czechosłowackich L-39 Albatros. Pokaźna liczba tych ostatnich zalega także w rosyjskich magazynach i łącznie mogło być ich w ubiegłym roku nawet 190. Maszyny te są ostatnio zresztą hojną ręką rozdawane przez Moskwę i na przykład w ubiegłym roku 9 sztuk podarowano Mali. Do szkolenia wykorzystywane są też wspomniane wcześniej maszyny rodzin Su-27 i MiG-29, a piloci samolotów transportowych szkolą się na niemal 40 tupolewach Tu-134. Do szkolenia pilotów śmigłowców wykorzystuje się około 40 śmigłowców Mi-2 i 50 nowych rosyjskich maszyn Ansat. Z kolei do szkolenia wstępnego wykorzystywane są zachodnie Diamondy Da-42 w liczbie kilkudziesięciu sztuk. W pułkach obrony powietrznej zaliczanych do sił powietrznych Rosji jest prawdopodobnie niemal 600 systemów średniego zasięgu, w tym 160 S-300 PS, 150 S-300 PM-1 i PM-2, 20 S-300W, 6 S-350 Witiaś i około 250 najnowszych S-400 Triumph. W segmencie krótkiego zasięgu wykorzystywano około 80 systemów Buk i około 50 pancyrów. Wojna w Ukrainie tylko przyspiesza regres rosyjskich sił zbrojnych, w tym w dużej mierze także sił powietrznych. Straty rosyjskich samolotów bojowych sięgnęły jak dotąd co najmniej 63 maszyn zniszczonych i 3 uszkodzonych, plus 65 utraconych śmigłowców i 10 uszkodzonych. Do tego w wypadkach poza strefą walk rozbiły się w ubiegłym roku 4 rosyjskie odrzutowce bojowe, w tym aż 3 MiG-31 i 1 Su-30. W walkach tracono głównie nowoczesne, cenne konstrukcje, w tym utracono minimum 18 Su-34, 11 Su-30 i 1 Su-35, a także minimum 31 śmigłowców bojowych K-52 i 9 Mi-28. Szacunkom minimalnym przeciwstawmy maksymalne, czyli to, co podają Ukraińcy. A ci twierdzą, że zniszczyli 293 samoloty, głównie bojowe, i 284 śmigłowce. Prawda, jeżeli chodzi o straty całkowite Rosjan, leży prawdopodobnie gdzieś po środku. To jednak nie wszystko, bowiem flota rosyjskich statków powietrznych uległa zużyciu
w czasie pierwszego roku wojny, co wynikało z intensywnej eksploatacji i pomniejszych uszkodzeń bojowych. Wydaje się też, że problemem może być także dostęp do zaawansowanej amunicji precyzyjnej, a także piloci, których kadry także poniosły straty. W stosunkowo najlepszej sytuacji wydają się rosyjskie jednostki obrony powietrznej, w dużej mierze przezbrojone już w systemy S-400 i służące do samoobrony pancery. Siły te poniosły na wojnie relatywnie najmniejsze straty, chociaż nie tworzą najwyraźniej wspaniałych baniek antydostępowych, o których mówiono jeszcze rok temu. Zużycie amunicji i straty dotyczą przede wszystkim systemów S-300 różnych wersji i systemów krótkiego zasięgu, głównie tych towarzyszących wojskom lądowym. Jak widać, siły powietrzne Federacji Rosyjskiej to formacja nadal silna i dysponująca potężnymi strukturami, przynajmniej na papierze. Jej potencjał erodował jednak od dziesięcioleci, a Moskwa była w stanie jedynie spowalniać upadek liczby zdatnych do użycia samolotów, a próba stworzenia samolotu piątej generacji, czyli Su-57, przyniosła jak na razie niezbyt zadowalające efekty. 2022 rok był momentem krytycznym, kiedy utracono od co najmniej kilku do nawet ponad 20% wszystkich samolotów bojowych i śmigłowców. Przemysł rosyjski najwyraźniej nie radzi sobie z uzupełnianiem tych strat, a do tego wszystkiego nie wiemy nawet, ile maszyn musiało zostać skreślonych albo wysłanych do remontu w wyniku zużycia bądź odniesionych pomniejszych uszkodzeń. Historia powiedziała sprawdzam, a to właśnie rosyjskie siły powietrzne ewidentnie nie potrafiły zrealizować postawionych im zadań i to właśnie one w dużej mierze przyczyniły się do poniesionej w 2022 roku porażki na Ukrainie.